15 kwietnia 2019 roku stało się coś naprawdę bardzo nieprawdopodobnego. Cały świat spojrzał na jedno miejsce na całym świecie, a dosłownie na Paryż. Katedra Notre Dame płonie. Pożar trwał kilkanaście godzin. Drugiego dnia, 16 kwietnia, gdzieś około godziny 4 rano udało się go ugasić. Tak, kochani, wybieramy się właśnie do Katedry Notre Dame. Katedrę Notre Dame możemy zwiedzać w sumie, mówię o wejściu, na dwa sposoby. Można zrobić rezerwację biletu, która oczywiście jest darmowa, żeby przyspieszyć wasze wejście. Bierzecie bilet na konkretną godzinę i sobie wtedy przychodzicie, lub po prostu stajecie w kolejce i czekacie nie wiadomo ile na to wasze wejście. My oczywiście staniemy sobie dzisiaj w kolejce, zobaczymy, ile w ogóle czasu trzeba spędzić na to, żeby się dostać do środka, więc sprawdźmy to i zobaczmy, jak tam jest. Wydawało się, że nie wiadomo jak długo będzie trzeba czekać w tej kolejce do wejścia, a tu się okazuje, że kurczę 10-15 minut i chyba będziemy w środku. Czy warto rezerwować? Nie wiem. Witajcie w kolejnym odcinku. Zapraszamy oficjalnie do Notre Dame. Dzisiaj przede wszystkim dziękujemy za to, że minęło nam to 500 subskrybentów. Pomagacie nam w taki sposób się rozwijać i przejść prężnie oczywiście dalej na tym naszym YouTubie, na tym naszym małym takim podole. No to co? Pokażemy wam, jak katedra wygląda. Reszta, powiedzmy, w większości odcinka będzie narracyjna, bo tutaj nie będziemy chcieli hałasować. Nagramy wam częściowo, później dogramy wam jakieś tam informacje dodatkowe później do filmu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dlatego zapraszamy do oglądania. Ostatnio byliśmy w katedrze Notre Dame w 2018 roku, jeszcze długo przed pożarem. Po tylu latach mamy możliwość ją porównać i powspominać. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Między innymi dzięki powieści Katedra Marii Panny w Paryżu francuskiego pisarza Victora Hugo. Jej nazwa oznacza naszą Panią i odnosi się do Marii, Matki Bożej. W skarbcu katedry przechowywane były relikwie korony cierniowej. Według Biblii korona cierniowa upleciona została przez żołnierzy Poncjusza Piłata, prawdopodobnie z rośliny Ziziphus spina Christi, zaraz po wyroku, w którym Jezus został skazany na chłostę. Korzystając z okazji, żołnierze założyli Jezusowi na głowę koronę cierniową. Włożyli na niego szkarłatny płaszcz, do ręki dali mu trzcinę i podchodząc, naśmiewali się z niego, pluli na niego i bili go trzciną po głowie. Korona cierniowa towarzyszyła Jezusowi w drodze krzyżowej i w czasie śmierci. Według tradycyjnych przekazów po zdjęciu z krzyża korona zabrana została przez jednego ze świadków jego śmierci. Do 2019 Kościół zwiedzało około 14 milionów osób rocznie. 15 kwietnia 2019 roku wybuchł pożar, który zniszczył iglicę i cały dach pokrywający nawę, chór i transept. Od tego dnia katedra Notre Dame była zamknięta dla zwiedzających. Uroczyste otwarcie o charakterze świeckim odbyło się 7 grudnia 2024 roku, a pierwsza msza święta celebrowana przez arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha odbyła się w dzień później. Także tego dnia w godzinach wieczornych katedra została udostępniona dla wszystkich zwiedzających.
A teraz idziemy do zachrystii. Fajnie, to zobaczyć, naprawdę tu polecam. No i pierwszy raz udało nam się wykorzystać kartę dużej rodziny. Zniżka, połowa ceny do wejścia do sanktuarium. My zapłaciliśmy z Natalią po 6 euro. No i jedną osobę mieliśmy pełną taryfę, czyli 12 euro. To właśnie w tych strojach była w sumie to największa kontrowersja z otwarcia katedry Notre Dame po pożarze. A tu mamy wcześniejszą wersję. Spójrzcie na to, jaka potężna podstawa w ogóle pod paschał. Ona ma z 2,20 m, coś takiego. Jak wieża Eiffla wygląda. Taka francuska. Jeśli oczywiście macie możliwość, to warto wejść do zachrystii, a to na pewno. Dziś mamy możliwość wejścia do katedry po prawie 5 latach. Zdecydowanie katedra dziś wygląda niesamowicie. Pożar nakreślił historię od nowa. 15 kwietnia 2019 zapamiętamy wszyscy. Tu skierowały się wtedy oczy całego świata. W 2020 roku podjęto się prac rekonstrukcyjnych, co wymagało olbrzymich nakładów finansowych z prywatnych środków, ale i państwowych. Aktualnie mamy możliwość wejścia jedynie do katedry oraz do zachrystii. Wejście na wieżę i taras jest niemożliwe, ponieważ jeszcze trwają prace przy dachu. Pamiętam jak dziś, tego dnia wracając z pracy wzdłuż sekwany, kłęby dymu, płaczące ludzie, klęczący modląc się o ratunek dla katedry. To było straszne, co się wydarzyło. Setki osób straży pożarnej, policji, żandarmerii, a nawet wojska do zabezpieczenia okolicy miejsca pożaru. Momentalnie zablokowany Paryż, wszystko stoi. Ludzie wysiadają z aut i patrzą z niedowierzaniem. Tragedia, która wstrząsnęła całym światem. Pamiętacie, jak mówiłem o witrażach? W katedrze Notre Dame również są niesamowite. I oczywiście nie może zabraknąć kupić jakiejś pamiątki, na przykład magnesika. No to co kochani, mam nadzieję, że się Wam spodobał ten odcinek, że zachęciło to Was w jakiś sposób do tego, żeby przyjechać tutaj do Notre Dame.
Kolejka nie jest długa. W zależności, przypuszczam, że w jaki dzień my jesteśmy w sobotę, aktualnie koło południa, więc też nie czekaliśmy jakoś długo, tam 10 minut i byliśmy dosłownie w środku, bez robienia jakichkolwiek rezerwacji. Aczkolwiek jeżeli zrobicie rezerwację, to faktycznie tej kolejki praktycznie nie ma, wchodzi się z marszu i nie trzeba stać w tej tak zwanej kolejeczce. No to co, kochani, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, by być oczywiście na bieżąco z naszymi materiałami. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!